Hurra, hurra! Widzę, że coś pysznego dzisiaj będzie. Witam wszystkich. Dzisiaj w żłobku na podwieczorek ciocie kucharki przygotowywują ciasteczka maślane. Składniki to masło, mąka, żółtko i cukier puder. Zapraszam, zobaczmy jak to powstaje. O rany, ciocie kucharki same je robią w kuchni żłobka, a nie kupują ze sklepu. Właśnie, to pierwsza zaleta naszych ciasteczek. A są jakieś inne zalety? No tak, są bardzo proste i szybkie do przygotowania, a poza tym są to kruche, chrupiące i delikatne ciasteczka i dlatego dzieci przepadają za nimi. A dzieci w domu mogą pomagać je robić? Mogą oczywiście. To pokaż od początku, tak krok po kroku. Najpierw należy zgromadzić niezbędne sprzęty, jak miski i blaszki do pieczenia i wymienione wcześniej surowce. No widzę, mąkę i jaja. Jaja trzeba rozbić, żółtka oddzielić od białek, bo do ciasteczek wykorzystamy tylko żółtka. Ale chyba nie zmarnujesz tych białek. No absolutnie, nie wolno marnować. Ciocia doda białka do pulpetów, a w domu można je dodać do jajecznicy. A czemu ciasteczka się robi bez białek? Zbyt duża ilość białek spowoduje wady ciasta kruchego, wtedy ciasteczka będą zbyt twarde i szkliste. Ale wróćmy do składników, bo trzeba je teraz zagniatać, a do zagniatania możemy wykorzystać miesiarkę, ale dziś pokażemy i zrobimy inaczej. To jak będziesz zagniatać? Pytam, bo nie każdy w domu ma taką maszynę. Rączkami. Będziemy zagniatać. O, to fajnie, popatrzę, nauczę się i zrobię w domu. Zwróć uwagę, że ciocia kucharka do ciasteczek wykorzystuje masło jako dodatek tłuszczu. A to są jeszcze jakieś inne tłuszcze? Można dodać na przykład smalec, którego dodatek nawet zwiększa kruchość ciastek i stosuje się go, jak się robi ciasteczka dla starszych dzieci i dorosłych. Trzeba pamiętać o 3 ważnych rzeczach. Po pierwsze, smalcu nie może być więcej niż 20% tłuszczu ogółem ze względu na wyczuwalność jego smaku w wyrobie. Po drugie, smalec jest niedozwolonym produktem w żywieniu dzieci w żłobku, a po trzecie, najlepsze właściwości smakowe ciasteczek otrzymuje się właśnie z udziałem masła. To teraz już rozumiem, czemu ciocia w żłobku używa tylko masła. No a co dalej z tym zagniataniem ciasta rączkami? No jest kilka rzeczy ważnych. Na przykład temperatura optymalna sporządzania ciasta wynosi 19-25 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura pogarsza właściwości plastyczne, ciasto się rwie, kruszy i nie daje się wałkować oraz formować. A jak długo tak trzeba zagniatać? Czas przygotowania ciasta powinien ograniczyć się tylko do połączenia składników w jednorodną masę. Zbyt długie wyrabianie ciasta prowadzi do tak zwanego zaciągania ciasta, które traci swoją właściwą strukturę, a wypieczone ciasteczka są wówczas twarde i zakalcowate. Czy ja dobrze widzę, że jedna ciocia kucharka trzyma drugiej cioci miskę podczas zagniatania ciasta? No zgadza się, dobrze, że to zauważyłaś. To dowodzi dobrej współpracy między ciociami kucharkami. I już wyjaśniam, jedna ciocia trzyma miskę, aby nie przemieszczała się i to znacznie ułatwia drugiej cioci zagniatanie ciasta. Ulala, to macie tam dobrą atmosferę pracy. No i widzę, że ciocia już prawie skończyła to zagniatanie, czyli wcale nie trwało to tak długo. Tak, już mamy prawie gotowe ciasto i takie surowe ciasto może być przechowywane w warunkach chłodniczych lub nawet zamrożone, jeśli po wyrabianiu ciasta ktoś nie planuje od razu piec ciasteczek. Ale my w żłobku zaraz będziemy to robić. Ale zaraz, jest jeszcze coś ważnego, co trzeba wiedzieć na tym etapie? No dobrze, to jeszcze powiem coś ważnego o cukrze. Cukier do naszych ciasteczek musi być w postaci drobnoziarnistej, a najlepiej stosować cukier puder. Jest to związane z tym, że niewielka zawartość płynów w cieście uniemożliwia rozpuszczenie kryształków cukru. I jeśli zastosujemy tak zwany normalny cukier, kryształki podczas wypieku skarmelizują się, dając brunatne cętki na powierzchni ciasteczek. To była bardzo ważna rada. A co tu się w międzyczasie gotuje? Tutaj, w tym garnku, będzie sos do pulpetów na obiad dla dzieci, a w drugim garnku gotuje się zupa dla dzieci, widzisz warzywa i przyprawy,
A tutaj jest już kompot z owoców, który będzie podany dzieciom do naszych ciasteczek. O rany, a tu już te nasze ciasteczka. Tak, ciocie formują już ciasteczka. Nie używają do tego wałka i foremek do wykrajania, tylko mają swoją technikę. Ciocie formują niewielkie kuleczki, następnie je spłaszczają i odkładają na blachy do pieczenia wyłożone papierem. No widzę, fachowo to robią. Idealne ciasteczka dla małych dzieci. W sam raz do rączki małego dziecka. A jak szybko formują te kuleczki. Musiały nauczyć się tego w żłobku albo w przedszkolu. No tak, trening czyni mistrza. A tu zobacz, ciocie wkładają już blaszki do pieca. Jest ponad 100 żłobkowiczów, więc mamy kilka blaszek z ciasteczkami. I ciocia wkłada jedną blaszkę nad drugą, tak żeby zapewnić właściwy obieg powietrza w piecu. A ile czasu będą się piekły nasze ciasteczka? Najprościej zapamiętać, że 10 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. No to się piecze. Na szczęście krótko. Teraz widzisz i słyszysz, piec sygnalizuje koniec pieczenia. Ciocia nałożyła ochronne rękawice i wyjmuje blaszki z upieczonymi ciasteczkami. O, jakie piękne i rumiane wyszły te nasze ciasteczka. Super. I co dalej? O, na 2 ręce. Proste, szybkie i smaczne. I muszą stygnąć. Tutaj już leżą ciasteczka maślane odstawione do wystudzenia przed podaniem dla dzieci. Ciasteczka maślane są już wystudzone i za mną ciocia kucharka porcjuje ciasteczka do pojemników transportowych. A kiedy dostaniemy te nasze ciasteczka? Mamy właśnie godzinę prawie 12. Dzieci aktualnie jedzą obiad. Po obiedzie pójdą spać, a po spaniu dostaną zupę i przygotowane tutaj ciasteczka maślane. Pokażę jeszcze, jak ciasteczka są zapakowane i przygotowane do transportu wózkami kelnerskimi na grupy. Tutaj mamy pojemnik z ciasteczkami dla dzieci z grupy 5. I z takiego pojemnika ciocie na grupach będą porcjowały dzieciom na talerzyki ciasteczka, jak wstaną z drzemki poobiedniej. Po zakończonej produkcji ciasteczek wszystkie blaszki zostały umyte w tym oto basenie gastronomicznym i odłożone na ociekaczu. No wiadomo, wszystkie garnki i sprzęty kuchenne muszą być dokładnie umyte, bo mówiłaś już kiedyś o wdrożonych w żłobkach zasadach dobrej praktyki higienicznej. Dobrze zapamiętałaś, zgadza się. Porządek w kuchni żłobka zawsze musi być, a czapkę dostałam od cioci kucharki jako nowy dodatek do dzisiejszego filmu. A przede wszystkim dziękujemy ciociom za pyszne ciasteczka. Ja również. Dziękuję ciociom za pyszny deser dla dzieci, a wszystkim za oglądanie. I wszyscy przekonacie się, jakie zdrowe jedzonko robią nam codziennie nasze ciocie kucharki.